Witam, jest 5 maj. To są sadzonki arbuzów. Jeszcze siewki, taka wczesna faza, które pierwszą noc spędziły pod chmurką, okryte białą agrowłókniną, ale pod chmurką. Za nimi pierwsza noc, gdy nie spędziły jej pod zadaszeniem, bo do tej pory stały, tak wyglądając, pod daszkiem. Było zaciszniej. Lecz wczoraj rano, gdy odsłoniłam te sieweczki, wiele z nich było takich, prawda, wiotkich łodyg. Stwierdziłam, że mają za mało słońca. Mimo że tutaj niby bezpośrednio padają prawie że przez przejrzystą pleksji promienie słońca, to były takie bardzo wiotkie i wyciągnęliśmy je na bezpośrednie słońce. W południe zaczęło ostro prażyć wczoraj. Słoneczko dostały parasol, która była przesuwana, ale to może ze 3 godziny. No i już tak został ten stół. Nakryliśmy tylko podwójną warstwą agrowłókniny. I teraz zdajemy, jest godzina 8:30 rano. O, spójrzmy na przykład tak jak tych dwóch delikwentów, to bardzo dużo siewek wczoraj wyglądało w ten sposób. A nie minęły 2 godziny. One były na baczność, jak żołnierz. Teraz jak widzę ile, dopiero ocenię, jak, ale piękne, pięknie. Wszystko stoi jak trzeba. Dobra, to zdejmuję tą agrowłókninę. Za parę dni, za 2, 3 ma się ochłodzić. Tak jak teraz są temperatury 20, mniej więcej 6 stopni, ale odczuwamy prawie blisko 30. Słońce praży niemiłosiernie. Tak za kilka dni ma być 19, a w nocy 4, 5, 6. W tej chwili w nocy jest 11. No, tak to wygląda. Dobrze, teraz pauzę zrobię. Tu dynia bezłupinowa Apetit, która od samego początku kładzie się. Ta jedna sieweczka. Pauza. A jeszcze zobaczcie, żeby nie pognieść tych siewek, bo niektóre już wystają ponad łyżki, ponad znaczniki, to mieliśmy takie do ćwiczeń 2 stelaże. Kartoniki postawiło się, troszeczkę wyżej się stało tym samym i na tym się opierała agrotkanina. A na środku styropian. To też wysokość jakąś dał, prawda, żeby nie pognieść sadzonek. I w dniu dzisiejszym, czyli 5 maja, zamierzam posadzić kilka sadzonek odmian, takich, których mam najwięcej, i okrywać na noc donicami, tak jak to zawsze robiłam, oraz czym? Białą agrowłókniną. Bo jak mają być tak blisko 0 stopni, to ze 2 noce, to wiadomo, zniszczyć może nam. Czekają też siewki na przesadzenie. Podleję dobrze, żeby korzonków nie wzruszyć i porozsadzam. Mówią, że arbuz tego nie lubi. Możliwe, że nie lubi. Ja tego nie stwierdziłam, czy siewki przesadzane, czy nie przesadzane. Tak czasem jakieś padają. Często padają też, jak zaobserwowałam, z powodu, na razie nie widzę tego gnicia już tu w ziemi. Zastosowałam preparat Trichoderma, czyli dobre grzyby kontra tym ewentualnym złym, które się pojawić mają. I może to wzmocni
te siewki, może ochroni przed tym złym, zobaczymy. Tu nieregularne kiełkowanie. Mamy delikwent jest taki już, a tu z ziemi wychodzi kolega jego. Było ich 4. Widoczni są 2. A za chwilkę coś pokażę. Wczoraj z kilkoma osobami z Państwa spisałam odnośnie głębokiego sadzenia nieświadomego. Wczoraj na wieczór wszystkie nieskiełkowane, dyniowate, bo nie tylko arbuzy, ale zdecydowanie w większości. Są tu też tykwy, melony i epizodycznie coś tam jeszcze. To na noc schowaliśmy do domu, do garażu pod domem. Teraz to wyjdzie na dwór, bo są takie temperatury właśnie, jak wspomniałam, niesamowicie upalne, że dużo goręcej jest niż na dworzu. A dyniowate lubią kiełkowanie właśnie w takich temperaturach. Teraz zobaczcie, po kolei wyniosę i powiem. U mnie jest taka bieganina z tymi sadzonkami, siewkami, bo nie mam warunków takich jak profesjonaliści czy niektórzy amatorzy. Oho, Frecik znalazł sobie miejscówkę. No i to dużo czasu zajmuje to ogół. A teraz do rzeczy. Spójrzcie Państwo. Widać wykiełkowane arbuzy. Malutkie, bledziutkie. Otóż one same z siebie nie wyszły z tej ziemi. Ja je zapisałam w moich notatkach, owszem, że wczoraj wykiełkowały. Lecz zrobiły to z moją pomocą. Odgrzebałam je z ziemi takim plastikowym widelczykiem dwuzębnym. Zaczęłam grzebać w ziemi. Siane były 16-17 kwietnia. No i wiecie, wiele odmian wykiełkowało, a właśnie wiele nie. Miałam przypadek, kiedy 2 miesiące arbuz kiełkował. Było to w krążku kokosowym. To już po prostu wyrzuciłam pod taras, który miał szczeliny. Deszcze padały, czasem ja wodę chlusnęłam. Przyszedł czas wtedy wyrzucić już te koreczki nieskiełkowane. A ja tam patrzę, delikwent. Więc takie rzeczy. Tak trwać potrafi długo nawet. Jakieś warunki muszą się na to nałożyć. A więc słuchajcie, zapisałam to, że samo wykiełkowało. Lecz ja temu pomogłam. Poza tym przypadkiem. Ten sam wyszedł z ziemi. Czyli co robiłam? Brałam taką doniczkę, a ziemia była lekka. W nielicznych przypadkach ciężka ziemia poszła do doniczek, bo zabrakło mi tej mojej. No i tak, brałam taką doniczkę i nad podstawką, o na przykład tutaj teraz pokażę to, że w razie co jak mi nasionko wypadnie, to zbiorę, ale nad taką podstawką od kwiatków, od doniczek zeskrobywałam bardzo ostrożnie, by zobaczyć, czy nasionko istnieje. I tak, to co cieniutką warstwę zeskrobałam, wysypywałam. To jest czasochłonne. Zrobiłam tak około 20 doniczek. Tak, i cały czas nasiona mają różny kolor, więc trzeba uważać, by w kolorze ziemi nasionka nie wyrzucić. W tej doniczce jest jedno tylko nasionko, bo nie ma napisanego razy 2 czy razy ileś. No i słuchajcie Państwo, nieraz było tak, że tu, na tej głębokości był kiełek. Było nasionko z już ledwo widocznym czymś zielonym czy białawym. Więc ja to odgrzebałam. No i w ten sposób zapisane jest jako, że skiełkował arbuz tego dnia. Tak to by się pewnie pojawił dziś lub jutro, a w niektórych przypadkach nie wiadomo kiedy. Okazało się też w 2 przypadkach, że na nasionku tam w głębi były po jednym cieniutkim robaczku, takim jak włos wijącym się.
Też kiedyś tak było w koreczkach kokosowych. A teraz spójrzcie, ja już zeskrobałam więcej. Delikatnie, delikatnie. I tu się ukazuje nasionko. Ono jest kolorowe, bo było zaprawiane już przez producenta. Ale nasionko jest. Ono jest twarde. Okazało się też, że nie było, jakby powiedzieć, jądra w nasionku. Została łuska. A w kilku przypadkach wcale nie było nasionka. I teraz tak, to zeskrobane, tą ziemię, wysypuję. I tu pozostaje nam tylko taka nikła warstewka. Troszkę i ziemia się zrobiła twarda. Bardzo też śmierdziała ziemia w niektórych przypadkach. A ziemia lekka, powtarzam, więc też było tak, że nasiona, mimo tej lekkiej ziemi, spłynęły właśnie do połowy wysokości doniczki. Trzeba było z połowę wyrzucić. Tu macie przykład. Tu już jest inny rodzaj gleby. Zobaczcie, ile wyrzuciłam. Tam jest nasionko. Tu również. No tu troszkę mniej. Także taka praca czeka mnie. I trzeba pamiętać o podlewaniu. Bo przypominam, że w tego typu doniczkach torfowych dół jest mokry, a góra nie. Z tym, że jak nam nasionko poszło na dół, no to ma tą wilgoć. A tu sucho jak pieprz. A ja ogólnie od tego roku używam tej ziemi. Lecz tej firmy jest w barwach biało-czerwonych. No tamta jest niesamowicie ciężka, twarda i właśnie śmierdzi obornikiem. To znaczy do kiełkowania siewek się tamta nie nadaje. Ta tak. A tu kotek co? Ja tak postawiłam styropiany i tylko rozłożyłam białej agrowłókniny kawałek. A kotek mądra bestia, Kiciuś. Tak, Kiciuś? Znalazł sobie kącik zaciszny. I na tej ławeczce, i na tym stoliku. Ale już jedzonko w misce zostało. Widać, że nie jest głodny. Tak, malutki. Malutki. Duży, malutki. A Frecia toaletę robi. Tak, taki mój świat. Mały. A tu spójrzcie, ja już zeskrobałam troszeczkę. Odmiana Ikar. O, ostrożnie. Już widać, że nasionko ma zdolność kiełkowania. Już korzonek tworzy się, łodyżka. Teraz pozostaje tylko wypchnąć łuskę do góry i zrzucić ją. Ale jest jedno, tu powinno być drugie. Także wolno, ostrożnie zdrapujemy. Naprawdę ostrożnie. Jest tutaj drugie nasionko widoczne, ale tak, już tego nie zapiszę dzisiaj, że to dzisiaj wykiełkowało. Poczekam, aż samo z siebie wyjdzie. Pewnie dostanie jutrzejszą datę. A ja tych nasion nie wciskałam głęboko. Na wczorajszym czy przedwczorajszym, to znaczy którymś z dwóch ostatnich filmów pokazuję, jak siałam. To zerknijcie Państwo. Zagłębiłam na centymetr, na niecały centymetr. To jest odmiana Barbados. 2 nasionka, jedno jest, a tu w drugim dojrzałam białe, czyli wykiełkuję. No, to ja się wyłączam. Muszę przerobić sporą ilość doniczek, odgrzebać co nieco, dać im powietrza. No i później posadzić arbuziaczki. Kilka na próbę. Pozdrawiam.